It's what I'm starting to hear, the whispers reach in my ears, a warm and Hej, witajcie w najnowszym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj ponownie pokazuję wam stylizację, ale to dlatego, że wychodzimy. Dzisiaj wychodzimy z moim synkiem i mężem na targ świąteczny. Pierwszy event na moim kanale, typowo świąteczny, więc chcę was tam zabrać i pokazać, jak wygląda targ w Busan. To jest chyba pierwszy rok, kiedy tam taki targ będzie zorganizowany, więc ubierałam się tak zimowo, może nie do końca świątecznie, ale myślę, że tak fajnie w klimacie. Mam tutaj koszulę w kratkę, taką tą drobniutką. Już ją widzieliście, pokazywałam ją, to jest zeszłoroczna. Jest naprawdę fajna, przyjemna, ciepła, więc będzie idealna na dzisiaj. Do tego założę jeszcze płaszcz, ale muszę pomyśleć, który. Mamy też szarą bluzkę i szarą spódnicę. Wszystko dlatego, że łączy się to z szarością właśnie na tej koszuli, która znajduje się w kratce. Nie jest to może duży akcent, ale dzięki temu ta stylizacja staje się spójna. Jeden akcent, który jest mało spójny tutaj, to są moje buty. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy mam je ubrane, a są to właśnie te kozaki, które ostatnio razem robiliśmy renowację ich. To są kozaki a la kowbojki, bo w takim stylu właśnie są wykonane. Zobaczymy, jak będzie, czy będzie wygodnie. To jest ich pierwsze wyjście, więc liczę, że wszystko będzie fajnie, spójnie wyglądać. Do tego ubrałam też takie ala leginsiaki, żeby było mi ciepło pod spodem i specjalnie tutaj mamy zakryte, żeby te nogi nie skrócić i dzięki czemu ta spódnica razem z butami nie ma tej takiej, wiecie, przestrzeni wolnej, dzięki czemu nie skraca nogi, a tylko je delikatnie poszerza. W ogóle czuję, że schudłam. Teraz już mam 59 kg, czyli kolejny kilogramek zszedł i słuchajcie, no powiem wam, dużo lepiej się czuję. Te rzeczy naprawdę super leżą, więc jeżeli potrzebujecie natchnienia i potrzebujecie zrzucić parę kilogramów, to naprawdę tutaj macie ode mnie ogromne wsparcie, dlatego że to są super kroki w lepsze samopoczucie, bo ja na przykład się czuję dzięki temu w moim ciele dużo, znacznie, ogromnie lepiej. Dobra, lecimy. Well, it's getting near December, the air's getting crisper, the leaves are all... Już dojechaliśmy do miejsca, jesteśmy w części dzielnicy, która nazywa się Centum City i zmierzamy do miejsca, gdzie ma odbywać się ten targ. Już byliście tam ze mną, wspominałam wam o tym, a ja chyba idę inną drogą niż poprzednio, bo wtedy szliśmy koło rzeki, a teraz idziemy bardziej centrum miasta. O, ale już widzę ten budynek. Tu jest to przejście, gdzie możecie z każdej strony sobie przejść i słuchajcie, ich jest coraz mniej, zauważyłam w Korei. Likwidują je, raczej nie wiem, czy likwidują, ale na pewno już nie tworzą zbytnio dużo tych nowych takich przejść. Są to przejścia, gdzie wszystkie światła naraz się zapalają i wtedy wszyscy mogą przejść w jednym czasie. Wtedy samochody też nie mają prawa wjechać na przejście dla pieszych. Jest to moim zdaniem bezpieczne i bardzo fajne, bo tak trochę usprawnia ten ruch. Chociaż później trzeba troszkę poczekać, aż światła się zmienią, ale ogólnie w Korei jest ten problem. Nie chcę nic mówić, ale te światła dla pieszych za każdym razem mają problem z szybkim zapaleniem się. Czeka się od minuty do 2 czasami, w zależności od przejścia dla pieszych i od natężenia ruchu. Jak widzicie, całkiem sporo ludzi tutaj idzie. Jeszcze za nami jest sporo. Tutaj widać, jak są linki rozłożone i naprawdę w weekendy jest tyle ludzi, że wszystko jest zapełnione i trzeba stać w wielkich kolejkach.
Wow, patrzcie jak z tyłu już ładnie to wygląda. Fajne są choinki, ładnie ustrojone, więc super. Sam początek jest naprawdę fajny. Choinkę też już widać z daleka, więc wydaje się ciekawie. Ja już widziałam shortsy i różne takie filmiki z tego miejsca i bardzo ładnie tu wyglądało. Wow, the freshly fallen snow. It grows beyond the radio. Można sobie ogrzać marshmallow. My favorite time of year. Wow, Christmas time is here. Wow, Christmas time is here. Downtown they've got a trio. The street is closed with sleigh rides. A stand sells cocoa. Oh, darling, isn't it romantic? Lights bright. You want to try? Mój mąż teraz patrzy na Macaulay. Macaulay o smaku truskawkowym, taki Christmas edition. Freshly fallen snow. Demon on the radio. My favorite time of year. Chyba popularna restauracja z Mandu, dlatego że mają aż 12 tych Blue Ribbon, czyli odznak dobrych restauracji w Korei. Wow, Christmas time is here. Dobra, słuchajcie, będziemy mieli Mandu, prawie jak pierogi. Jest bardzo fajnie w ogóle, strasznie dużo ludzi jest i to w ogóle miejsce jest ogromne. Ja myślałam, że będzie jakiś mniejszy ten festiwal, ale jest naprawdę sporej wielkości. Wydaje się naprawdę fajne i zobaczymy. Jeszcze nie przeszliśmy wszystkich stoisk, ale zatrzymaliśmy się na Mandu, bo Eliasz jest głodny, tak? Jesteś głodny? No, więc teraz zjemy i będziemy powoli dalej oglądać całość. Ja w ogóle wrócę po winko i się zastanawiam nad kiełbaską. Tak, jeszcze kiełbaskę sobie może spróbuję. Dzisiaj w ogóle jest bardzo ciepło, jest 17 stopni. Było najcieplej, więc jak widzicie raczej nie jest za bardzo świąteczna pogoda, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Wow, Christmas time is here. It's Hyundai Gang. My idziemy dalej szukać, a pierożki były nawet całkiem fajne, takie mięciutkie, ale z mięskiem lepiej smakowały. I idziemy szukać kolejnego miejsca, żeby coś pysznego zjeść. Spore kolejki, sporo ludzi. Jest i polski akcent, czyli soplica, polska wódka. You will drink? Well, darling, are we lucky to spend this time together? Oh, so much more. Yes, because it's hot drink. Sometimes it's nice to Cold. be reminded the world could be so lovely. Thank the stars above. Wow, the freshly fallen. Po gorącą czekoladę niestety musieliśmy trochę czekać, była naprawdę długa kolejka, ogólnie bardzo dużo ludzi się zrobiło i to obojętnie czy jesteście w środku tygodnia. Look like Joker. No, wyglądasz. I obojętnie czy jesteśmy tutaj w ciągu tygodnia, czy w weekend, to jest bardzo dużo ludzi. Jeden minusek, który zauważyłam, to to, że każde stoiska ma swoją muzykę, przez co to trochę psuje cały odbiór, bo na przykład jak czekałam na czekoladę, to w takim miejscu była na przykład techniawa taka typowa, co po prostu psuła odbiór całego miejsca, ale ogólnie jest bardzo ładnie zrobione. Dużo ludzi, każde stoisko jest oświetlone i jedzenie wydaje się ok. Ja już drugi kubeczek wina, widzieliście, była soplica i może skusimy się na kiełbaskę, zobaczymy jaką mają tutaj kiełbaskę, taką widziałam, że jest biała, to na pewno, ale nie wiem czy taka typowa, wiecie, ta brązowa smoked też będzie. Sinatra on the radio. My favorite time of year. Wow, Christmas time is here. Wow, Christmas time is here. Jesteśmy teraz w głównym budynku. Tu chyba jestem pierwszy raz.
ogromny. Byliśmy coś zjeść i powiem Wam szczerze, że ta kiełbaska to jednak to nie jest ten styl, który lubimy. Z Polski w ogóle była tam zielona cebulka, ona nie była podwędzana. Do tego chyba była takim w stylu białej, cienkiej, jak ją możecie kojarzyć. I przypraw prawie w ogóle nie było, dlatego mój mąż nawet powiedział, że tak trochę bez smaku. Ja mówię, że te kiełbaski to muszą mieć porządne przyprawy i wtedy naprawdę dobrze smakują. I słuchajcie, siedzieliśmy koło parki i pani rozmawiała przez telefon i to jest taka klasyka. Ja już chyba Wam wspominałam o tym, że przyzwyczaiłam się do tego, żeby czasami jak rozmawiamy z drugą osobą, to przytakuję. Na przykład okej, coś takiego. Ale była pani, która rozmawiała przez cały czas przez telefon. Jak rozmawiała z tą swoją chyba koleżanką, tamta jej coś tłumaczyła, to ona przez cały czas mówiła w taki sposób i dała sobie tylko odetchnąć i jechała dalej. Mój mąż nawet powiedział, że too much, za dużo już tego. Bo siedziała chyba tam przez jakieś 3-5 minut i przez cały czas tylko i to był dźwięk, jak wiecie, albo w toalecie siedzicie i dwójka wkracza, albo przy innych sytuacjach, kiedy robisz coś na przykład w łóżku. Nie będę Wam mówiła, o jakie sytuacje mi chodzi, ale trochę zabawnie to brzmiało i już w pewnym momencie powiedziałam nie, za dużo, proszę pani. Idziemy się przejść po lody i zobaczymy jeszcze, jak tutaj po ciemku wygląda, żebyśmy mogli się jeszcze rozejrzeć dookoła i wtedy będziemy lecieć do domku. 말 달려야지. You come to me when I sleep? No, you snore a lot. Elia! 말 달려야지. Pito? Thank the stars above. While the freshly fallen snow, Sinatra on the radio. My favorite time of year. While Christmas time is here. Ale nam się wtrafiło. While Christmas time is here. Pod ostatnim filmem dostałam zapytanie, jak różni się świętowanie w Polsce, a jak w Korei. To powiem Wam tak, że ja nigdy nie spędzałam świąt inaczej niż w ten typowy polski sposób. Nawet tutaj w Korei organizuję Wigilię i spędzamy taki czas razem rodzinnie, ale nigdy nie byłam na świętach w domach innych Koreańczyków, ale za to zauważyłam 3 takie ważne rzeczy przez te 3 lata, które są widoczne w różnicach między świętowaniem między nami i przedstawię Wam je. Jeden to jest na pewno, że w Korei to wszystko jest bardziej takie skomercjalizowane, że tutaj chodzi o to, żeby po prostu, żeby ten czas był ładny, miło spędzony, że przyjęła się ta choinka, przyjęło się na przykład dawanie sobie prezentów, przyjęło się to jako spędzenie wolnego czasu rodzinnie, spędzenie wolnego czasu razem, ale nie w takim kontekście typowo kulturowo, społeczno oraz tradycyjnym, bo drugi punkt to właśnie jest tradycja. W Korei na święta nie ma takich tradycji, jak my znamy z Polski, że właśnie mamy te 12 potraw na stole, że mamy bezmięsne, niektóre są bezmięsne, ale niektóre są mięsne, ale ogólnie są takie tradycje, dzielenie się opłatkiem, pójście na pasterkę. To tutaj w Korei raczej takie tych tradycji nie ma. Zostały zawiązane pewne tradycje tworzone przez nich na wzór na przykład tych tradycji, których mamy, są za granicą, ale tutaj
tutaj właśnie takiego typowego świętowania, jak my kojarzymy z Polski i z różnymi tradycjami świątecznymi, nie ma. To też jest oczywiście spowodowane tym, że tu jest inna kultura i inaczej to wszystko przebiegało. Tutaj inaczej świętujemy tak zwany Czusok i mają tutaj swoje tradycje właśnie w trakcie tego święta. Mają też święto Solar, które jest kolejnym bardzo ważnym świętem, gdzie te tradycje z roku na rok przechodzą, tak samo jak u nas na święta Bożego Narodzenia. I trzeba tutaj też poinformować, że około 40% jest Koreańczyków chrześcijanami, a 10% tylko i wyłącznie katolikami, więc to też jest różnica między religią, którą wyznajemy, więc to też kolejna różnica, która powoduje, że te święta są odbierane tutaj inaczej. Kolejna rzecz i teraz ostatnia, bo święta takie jak my kojarzymy właśnie też rodzinnie. Teraz to się w Korei zaczyna, myślę, trochę zmienić, że one oprócz tego, że to jest święto dla par według Koreańczyków i oni spędzają razem wolny czas, to też zaczyna się to trochę zmieniać i rodziny także korzystają z tych wszystkich fajnych atrakcji dostępnych dla dzieci. Więc jeżeli chodzi o pary, to właśnie pary często w 25, jako że to jest dzień wolny, to wszyscy zaczynają się spotykać, pary idą na randki, na jakieś spotkanie, na jakieś eventy razem. Na przykład też kupują sobie ciasto, spędzają ten czas razem, oglądając filmy, właśnie wychodząc na jakieś spacery, do restauracji, na eventy. To jest czas dla par. I to jest też ogromna różnica między nami a Koreą, bo na przykład my spędzamy Wigilię rodzinnie, a Sylwestra ze znajomymi. To tutaj jest na odwrót. To właśnie w Korei spędzamy ten czas z parą, z znajomymi w święta, a to właśnie Sylwestra tutaj w Korei spędza się raczej rodzinnie. Dobra, mam nadzieję, że te 3 punkty różnic między naszymi kulturami i w jaki sposób spędzamy święta Wam się spodobały. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytanie, to Was serdecznie zapraszam także do polajkowania, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Pa!